Wielka wojna w Ukrainie w 22 roku. To sama byłam w 7 miesiącu ciąży. Chciałam pokazać świat z percepcji bohaterki. Wątpiłam, czy faktycznie ten film się udał, bo tak na początku to nie było zrozumiałe. Nazywam się Polina Wilejewa, jestem reżyserką filmu Fuck them all, który zrobiłam po drugim roku studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej. Kira, 30-letnia Ukrainka, ucieka do Polski na początku wojny pełnoskalowej w Ukrainie. Straciła męża, ale po przyjeździe dowiaduje się, że jest w ciąży. W takich życiowych okolicznościach nie jest gotowa na dziecko, więc decyduje usunąć tą ciążę, ale w Polsce to się okazuje być niemożliwe. Więc Kira postaje przed trudną decyzją o powrocie do ogarniętego wojną domu. Wielka wojna w Ukrainie w 22 roku. To sama byłam w 7 miesiącu ciąży i w moim życiu tak się ułożyło, że macierzyństwo i wojna tak się powiązały i zawsze istniały jednocześnie. Chociaż nie byłam w Ukrainie podczas wojny, ale cała moja rodzina tam była i wszyscy moi znajomi. I jak już też uciekali od wojny, wszyscy jechali przez Warszawę i wszyscy opowiadali o swoich przeżyciach. Wtedy tak wiele historii mi się nazbierało. Tak to powoli się w mojej głowie ułożyła się ta historia. Jeszcze na ten czas, kiedy pisałam ten scenariusz, nie miałam takiej siły psychicznej opowiadać pewnie o macierzyństwie, a już tam o dziecku. Musiałam mieć dystans jakiś do tej historii i dlatego jakoś powiązałam decyzję o macierzyństwie i wojnę w twoim domu. Od początku wiedziałam, że dużo rozwiązań będę miała już w dźwięku, bo chciałam pokazać świat z percepcji bohaterki i to musiało być bardzo jej subiektywne przeżycie. I dla mnie było wyzwaniem, bo wątpiłam, czy faktycznie ten film się udał, bo jak pokazywałam pierwsze układki w szkole, w których oczywiście nie był zrobiony jeszcze dźwięk, to było ciężej zrozumieć ten film, niż kiedy całkiem został zrobiony, bo to nie było po prostu udźwiękowianie, a to była kreacja dźwięku, żeby powiedzieć wewnętrzne przeżycie bohaterki. I wtedy, jak po raz drugi już pokazywałam też w szkole, to nawet komisja powiedziała, że zupełnie inaczej gra aktorka, chociaż ona grała w sumie to samo. Musiałam mieć dystans do tego tematu, więc łatwiej mi było powiedzieć dopiero o decyzji, o macierzyństwie i o wojnie, a przeżywaniu wojny gdzieś poza, nie w swoim kraju, nie w swoim domu, ale jednocześnie o tym, że jak jesteś w swoim domu, w swoim kraju, w swoim mieście, to ta decyzja o macierzyństwie, chociaż dookoła spadają bomby i jest niebezpiecznie, to ona przychodzi do ciebie łatwiej, bo twoje miejsce daje tobie siłę.